Siemano, z tej strony Paweł. Siema, z tej strony Kuba. I tak jak prosiliście, w końcu odpalamy nową serię na naszym kanale, gdzie pokażemy Wam, jak Kuba buduje swój driftowóz. To zaczniemy chyba klasycznie od pokazania auta. Auto, jakie buduje Kuba dla siebie, jest to BMW E46. Myślę, że najważniejszy na początek, Kuba, pokaż stan auta, w jakim aktualnie się znajduje. Stan auta jest, jak widać, na załączonym obrazku. Generalnie klatka jest już na miejscu, jest przygotowywany właśnie do malowania. Zostało mi kilka elementów jeszcze do wyspawania i przymocowania, po czym leci auto do lakiernika. Czyli tak naprawdę możemy śmiało powiedzieć, że auto jest w sumie jest goła blacha z klatką, no. Nic więcej tu nie zostało zrobione. Bo nie było kiedy. Bo nie było kiedy. Cały czas trzeba robić dzika. Nieprawda. I co? No więc będziecie z nami od początku budowy Kuby auta, więc za dużo Was nie ominęło. Zostały zrobione po prostu jakieś elementy blacharskie i teraz zacznie się cała uczta. Dobra, czyli ja teraz mam pytanie do Kuby. Kuba, jaki będzie silnik w Twoim samochodzie? W moim samochodzie będzie pancerne M60B40 wyciągnięte z siódemki. Jest to dosyć stary motor, stara konstrukcja BMW, wytrzymała. Myślę, że jest to fajny motor, wytrzymały Na pierwszy raz będzie git. Tak. Ogólnie, bo Kuba już umie jeździć, więc nie musi kupować jakiegoś taniego gruza, który będzie się uczył jeździć, więc od razu już budujemy profesjonalne auto pod regulamin. Silnik jest taki sam, jak ja miałem wcześniej, pierwszy w Dziku, 4-litrowa V-ka. Tak jest. I do tego też będą dwie Turbiny i będą ciutkę większe niż Paweł ma. Tak, dlatego też ja osobiście jestem mega ciekawy wykresu, jaki wyjdzie. Ja też. Ale to turbolamik nam wszystko pewnie powie z czasem. Tak, będzie moment strojenia, dowiemy się wszyscy. Mam Dobra. nadzieję, że będzie szatański niut przekroczony. No, to jest ciekawe w sumie. Co? Powiedz, co wczoraj zrobiłeś, bo w sumie wczoraj Kuba rzeźbił. Wczoraj rzeźbiłem. W końcu mam czas i rzeźbię przy aucie. Powycinałem nadkola, które nie będą potrzebne, pozaślepiałem tutaj te elementy, zaspawałem to wszystko ładnie, żeby były sztywniejsze. Plan jest też taki, żeby tu wyprowadzić jakąś rurę jeszcze wzmacniającą. Ogólnie przygotowuję wszystko tak stricte, żeby już móc zabić to i pomalować. Tak samo zostało mi tu kilka elementów do zaspawania, zbędne dziury. Tutaj będzie spawane. Tak jest. I co, Was pewnie interesuje wnętrze. Wnętrze myślę, że przedstawiłem Wam w innym odcinku, co będziemy robić, bo tam będzie się działo najwięcej, aczkolwiek w planie mam najpierw zrobić wszystko z zewnątrz, co się dzieje przy tym aucie, czyli począwszy od silnika, napędów, zawieszenia, skrętu i przede wszystkim muszę się wziąć za układ chłodzenia, który będzie znajdował się w bagażniku. Tak. No, układ chłodzenia w bagażniku mamy dosyć fajnie sprawdzony. Jest to podobne rozwiązanie jak w Dziku. Dlatego parę rzeczy na pewno skopiujemy z Dzika, parę rzeczy będzie nowych. Tak jest. Tu jest klateczka, w sumie nie widać, bo światła nie ma, ale jest zrobiona profesjonalnie przez Pawła Trele. Tak jest. I co? Mamy ogólnie trochę gratów już spłynęło, dlatego weźmiemy się teraz, pokażemy Wam, jakie graty są, żebyście wiedzieli w sumie, na jakich gratach będzie częściowo to złożone. Pokażemy Wam graty i opowiemy trochę o nich. Przedstawiłem Wam kilka części, które już uzbierałem. Myślę, że są to fajne graty, bo troszkę mam kota na punkcie dobrych gratów, więc zapraszam. Od szwagierów mamy regulowane wahacze, wzmocnienie podłogi, szwagier custom, czy tak jest. Dzięki, Pokaż może tutaj tak trochę bliżej. dzięki za wsparcie. Wahacz dolny, tak? Tak. R46, Tylnie masz możliwość regulacji. z regulacji ogólnie gumy są jakiejś technologii wojskowej, ponoć nie do zabicia. Najlepsze wahacze na rynku. Będzie kręcone. Mam nadzieję, że nie wygnę. Tak.
Tutaj najfajniejsze chyba rzeczy z tego stołu. Mamy turbinki, dwie. TD04, No, są większe. 19T, Większe niż 64, Jeepu. za co bardzo dziękujemy. Zajebista firma. A, troszkę detali pokażę. Wodniczki. Wdychowy. Jakość jest fajna. Lecimy dalej. Od Strong Flexa mamy cały karton poliuretanów. Jest ich znacznie więcej niż W30. Powiedziałbym 3 razy więcej. Żółtej, czyli najtwardsze. Tutaj taki wszystko jest. To będziemy niebawem wkładać do auta. Tak, ogólnie włożenie poliuretanów to jest taki chyba najbliższy plan. Najbliższy plan to jest lakiernik. A potem? A później poliuretany i zawias cały. Tak jest, zgadza się. A trzeci? Motor. Motor. Będzie przymierzany motor tutaj. Motor będzie przymierzany już w przyszłym tygodniu. Przed lakiernikiem jeszcze. Approved. Okej, lecimy dalej. Dzięki od panów od Strongflexa mamy jeszcze EcoMaster Emu, który też dostaliśmy z mega petardą. Myślę, że będzie można więcej mocy wykrzesać i zrobić. Tak, ogólnie myślę, że co warto powiedzieć, bo jak wiecie, budujemy auto w podobnej specyfikacji silnikowej jak Dzik. Turbiny będą większe i będzie to wystrojone na EMU. I na standalone, czyli mamy osobny komputer cały, który będzie zarządzał całą pracą silnika. No. Oryginalnego kompa nie będzie, więc Dokładnie. można więcej z tego wszystkiego wycisnąć. A kamera zwariowała, kto widział. Ja widziałem. No, więc ogólnie to będzie taki dosyć ciekawy zabieg, bo niby to samo, ale nie do końca. Ale to bardzo fajnie. Później trochę wlejemy alkoholu, zrobimy mieszankę i będzie fajniej jeszcze. Tu mamy troszkę gratów z Ameryki. Tak, ogólnie tu jest część z Ameryki, przyleciała. No, pokazuj. Mamy ładne zaciski naprzód, Willwooda, 4-tłoczkowe. Bardzo fajna jakość i przede wszystkim są bardzo, bardzo lekkie. Leciutkie, jak piórko. Dlatego chciałem je sobie kupić, ponieważ jak patrzyłem na przykładowo aukcje, które mamy w Polsce, to set na przykład hamulców Brembo był w cenie tych, więc stwierdziłem, że wolę coś takiego. I przyleciały. A kiedyś już miałem takie w swoim Nissanie i naprawdę polecam. Hamują zajebiście. I przyleciały z oceanu. Tak samo mamy bardzo fajny ręczny Nameless, Ryan Turek, Forsberg. Formuła Drift. Formuła Drift na tym jeździ i przede wszystkim też jest mega lekki. To prawie nic nie waży. Tak, to jest aluminium. I będzie oczywiście na pompce. Jakie będzie Willwooda. pompce? Pompka Willwooda. 0,75. Czyli będzie hamować troszkę. Tak jest. Tak troszkę. Oczywiście jeszcze zwariowałem troszkę na punkcie HGK, więc sprawiłem sobie fajnego pedalboxa. Co to jest pedalbox, Kuba? To są pedały do auta. To są pedały. Tak. Kuba sobie kupił pedały. Bo niestety, tak jak będę miał fotel ustawiony, do oryginalnych bym nie dosięgał. Dokładnie. A co jest potrzebne do pedalboxa? Tutaj, o. Pokaż. A i w ogóle Amerykańcy dali mi za darmo zbiorniczek, dostałem w gratisie do tego, co zakupiłem u nich w sklepie. Co jest bardzo, bardzo wielką, zajebistą rzeczą, bo prawie $200 za darmo dostałem, więc zajebiście. To się w Polsce nie zdarza, No. żeby dostać taki gratis. Ogólnie się jaram. I co jeszcze? Mamy kawałek czarnej blachy. A i tutaj mamy ogólnie cały nowy wózek naprzód z mocowaniami, cały jest wyspawany, powzmacniany i tutaj są mocowania do silnika. Tu przychodzą poliuretany, gumy, będzie siedział motor. No co, to teraz ja się też jeszcze pokażę. Macie pytania jakieś odnośnie budowy Kuby auta, to w sumie zadawajcie w komentarzach, na te najbardziej popularne będziemy odpowiadać. W filmikach oczywiście. Tak jest. I co? Myślę, że... Zapraszamy do oglądania, jak będzie powstawał ten samochód. No, myślę, że słowem wstępu tyle. Piona. Siema.